the battle to them. Siemano, z tej strony Optimus. Dzisiaj jesteśmy na Królestwie 2960 i jest ze mną Matix. Witam serdecznie wszystkich. Witaj Matix. Dzisiaj porozmawiamy o Królestwie, o którym się dowiedziałem już jakiś czas temu. Dałem tutaj informacje, żeby się że jakby tak ze mną skontaktowali, żeby coś tutaj podziałać, lecz troszeczkę to jakby tak zostało w tyle, aż w końcu Matix się sam w sumie niedawno odezwał u mnie pod filmem. No i stwierdziłem, że czas chyba ten temat, wiesz, poruszyć, Matix, prawda? Oczywiście myślę, że jest to dosyć ciekawe KD i będzie to dosyć ciekawa historia do opowiedzenia wszystkim widzom. 2960. Tutaj następnie, jak popatrzeć na królestwo, macie dwie gwiazdki, jesteście królestwem nietypowo polskim, jesteście bardziej takim, powiedzmy, international królestwem z tego, co widzę. Może powiedz mi, od kiedy jesteś może tutaj królem tego KD? Bo to też... Tak naprawdę migrowałem tutaj mniej więcej 7-8 miesięcy temu. Wtedy zostałem po 2 tygodniach R4, ponieważ migrowałem z 2948, na którym również byłem królem, lecz no, sytuacja była taka, że podczas KVK dałem jednemu z moich R4 tytuł króla, po czym on już nie oddał tego tytułu i postanowił królestwo sprzedać Wietnamczykowi, dlatego przeprowadziłem się na 2960, po krótkim czasie zostałem królem, następnie opuściłem grę na 3 miesiące, po czym dowiedziałem się, że niestety osoba, która przejęła ode mnie TKD jest chora na raka i opuściła tę grę, dlatego też postanowiłem wrócić i przejąłem TKD praktycznie zniszczone i od zera próbuję je odbudować. Czyli działasz sobie tutaj, jakby tak powiedzieć, od totalnego takiego z zera i tu rozwijasz to KD przez cały czas. A powiedz mi, jak wygląda ogólnie sytuacja z waszym królestwem? Jak rozwijacie to KD? Jak chcecie, w jakich graczy przede wszystkim teraz jakby tak inwestujecie lub też w jakich graczy chcecie, żeby do was przychodzili? Co wam najbardziej, jak powiedzmy, wam brakuje? Czy to jest Rally, Open, Garnizon? Co potrzebujecie? Może tak będzie łatwiej. Tak naprawdę nasze królestwo skupia się mniej więcej na open fieldzie. Dużo już mamy rally, dużo już mamy garnizonów, dlatego nie chciałbym tego przesadzać, jeśli chodzi o ilość, bo wiadomo, że rally i garnizon jest ok, ale open field jest ważniejszy, bo z tym dopiero możesz popchnąć całą mobilizację. Te królestwo przejąłem praktycznie z pełnymi deadwhite'ami, było tego po prostu masa, dlatego no niestety jest nasz seed A, ale ze względu na to, że udało nam się wyrzucić około 30 graczy do zaprzyjaźnionego KD, plus dodatkowo mamy bilety wakacyjne i z tego co się orientuje 31 osób na chwilę obecną posiada taki bilet, to jesteśmy w seedzie top B. Okej, czyli siedzicie na seedzie B. Okej. To chyba w sumie dobrze, no bo z jednej strony seed B, high B potrafią mieć fajne KVK ze seedami A. Zresztą jesteście tak chyba na pograniczu z tego, co mówisz, więc seed A jest też blisko. Ilu was tutaj w ogóle jest Polaków w tym królestwie? Jak to wygląda? Polaków na chwilę obecną jest 7 bądź 8, jeżeli się dobrze orientuję. Chciałbym maksymalnie może do tak 12-13, bo nie chcę przesadzać z tą ilością. Ponieważ nasze KD skupia się na tym, aby była aktywność 2-4/7, dlatego zrobiliśmy takie coś jak podział czasowy, ze względu na to, że no żeby było aktywność w polu i tak dalej, więc posiadamy 20-25 osób z czasu UTC plus 2, potem kolejną grupę z UTC plus 4, plus 5 i UTC plus 8. W ten sposób nasze królestwo jest praktycznie cały czas aktywne, ale tak jak mówię, to wszystko jest w pracach, przejąłem to KD 3 miesiące temu. Byliśmy na jednym KVK, teraz dopiero wkroczyliśmy na drugie po jednym skipie, no i zobaczymy jak to będzie. Staram się to odbudować jak najbardziej potrafię. Jak wam ogólnie poszło na ostatnim KVK? Jak tam w ogóle mieliście sytuację? Na ostatnim KVK walczyliśmy dosyć sporo. Jeżeli się nie mylę, to Zone 5 trwał 5 dni, 5 albo 4. No niestety nie mieliśmy jakiegoś super obozu, dlatego Zone 5 został przegrany po tych 5 dniach, choć tak naprawdę jeśli chodzi o liczby, no to wykręciliśmy dużo lepsze, byliśmy obozem wody, walczyliśmy na ogień, ale postanowiliśmy się wycofać, żeby zaoszczędzić na pas 7. Podczas pasu 7 praktycznie walczyliśmy, jeżeli się nie mylę, było 4 lub 5 KD w obozie, to 2 tylko KD, w tym my walczyliśmy na tym pasie 7, reszta po prostu to totalnie olała.
Nasze KD również wykręciło top 1 śmierci, jeśli chodzi o wszystkie KD w tamtym KVK, Mhm. no ale no niestety przegraliśmy to. Także doszło też do ciekawych sytuacji, jeśli chodzi o Kingsland, ponieważ Kingsland, no tak jak było na początku, czyli my byliśmy wodą, nasi sojusznicy to był wiatr, walczyliśmy na ogień i ziemię i tak też było w Kingslandzie, lecz po chwili nasz sojusznik postanowił się całkowicie wycofać, zostaliśmy sami na 2 kampy. Wypchnęli nas z tego Kingslandu po 8-9 godzinach. Następnie ogień pokłócił się z ziemią o gwiazdeczkę, ogień skontaktował się do nas, więc weszliśmy z powrotem do tego Kingslandu, zaczęliśmy atakować ziemię, ale z ognia również nie wszyscy byli chętni do walki, więc tak naprawdę walczyliśmy sami kontra ziemia, potem wiatr się dołączył po stronie ziemi i znowu nas wypchnęli, no i tak niestety to się potoczyło. No ale tak, ciekawe KD, na pewno jak mieć dużo walki, jakieś tam swoje też prywatne, czy tak powiedzmy królestwa, nagrody pozdobywaliście, bo na pewno jakieś tam kapeki powpadały więcej niż tam No, normalnie no. bywa. Dedy pewnie też, żeby je wyłapać i fajnie to rozwinąć. Powiedz mi, jeżeli chodzi o samo tutaj KD, jak ty powiedzmy nagradzasz może graczy, którzy na przykład walczą na KVK, są tu najlepsi na przykład i jak to wygląda u was też z MG, jeżeli chodzi o rozdawanie, wiesz, tych nagród, no bo wiadomo, że przeważnie w MG uczestniczą ci, co najwięcej spendują do reali garnizonu, bo takie wiadomo osoby najwięcej królestwo skorzysta o takich osobach. No ale wiadomo, trafiają się też tacy, którzy to coś tam działają. No i też wiadomo, też niektórzy w ostatnim czasie też upominają się, wiesz, o te skrzynie króla. Dalej to jest dość modne, dalej ktoś się pyta. Dla mnie to już od jakiegoś czasu jest takie, wiesz, mech. Uważam, że każdy tam, jak chce to po prostu co zrobić. Nie powiem, taki dodatek od króla jest fajny, no ale wiadomo, no to też pewnie musi tam mieć, spełniać jakieś wymogi, nie? Więc to przede wszystkim nasze KVK, jeśli chodzi o system nagród, skupia się na systemie punktów. Jakby 75 milionów kill pointów to jest 1 punkt, 250 martwych to również jest 1 punkt. Dla graczy T5 aktualnie jest to 5 punktów minimum, które można zrobić w KVK. Dla graczy T4 jest 4 punkty. Jeżeli ktoś zrobi więcej, super, te punkty można potem wykorzystywać w eventach typu 20 zł głów, czy MG, czy kompletnie, to jest do wyboru, można brać co się chce. Jeśli chodzi o MG, no to tak jak mówię, jest to na podstawie punktów, ale też skupiamy się na ekwipunku graczy, żeby faktycznie te nasze garnizony były topowe, ale nie olewamy kompletnie innych graczy i nawet jeżeli ktoś jest graczem T4, czy T5 słabym, który również chce się skupić na swoim garnizonie miasta, czy pomóc KD w jakiejś sytuacji, kiedy nie ma lideru garnizonu czy rajdu, to również dajemy to MG. Może to nie są topowe spoty, ponieważ tak jak mówię, skupiamy się na ekwipunku, aczkolwiek zawsze staramy się coś dać, zawsze staramy się nagrodzić. To zachęca bardzo ludzi do aktywnego grania. Odnośnie skrzynek króla, o których wspomniałeś, to faktycznie te skrzynki są no, dosyć banalne, ponieważ nie ma z nich jakichś super nagród. Są co tydzień, co prawda. Staramy się nagradzać graczy, którzy przede wszystkim są aktywni, robią rally na te forty codziennie, nawet w off-sezonie. Dzięki temu trzymamy tą aktywność na dość wysokim poziomie, myślę. Okej, czy macie też jakieś wymogi, jeżeli chodzi o rally? I to jest dobre, czyli chodzi mi o rally na forty, jakby w off-seasonie, to ja to propsuję, bo to naprawdę dużo daje królestwom. Teraz jakby tak otworzyłem sobie to, co im pokazywałeś wcześniej, jeżeli chodzi o wasze tutaj statystyki kampowe, czyli statystyki jakby wiatru, wody i ognia. Tutaj jak jeszcze nie wszyscy wiedzą, 2960 jest po stronie wiatru, tu po lewej mają wodę, u góry, w lewym górnym jest ogień, w prawym górnym ziemia i chłopaki tutaj walczą góra na dół, czyli wiatr, woda na ziemię z ogniem, więc pierwsze walki wam się tutaj będą w Z5 za niedługo rozpoczynać, będziecie walczyć pewnie z ziemią. No i tu na statystykach możemy sobie też od razu w jakiś sposób porównać was, możemy porównać tą ziemię z waszym wiatrem, jak wy wyglądacie tutaj statystycznie, że tak to nazwę. O, właśnie sobie jedno zamknąłem, zaraz to otworzę jeszcze raz. Ja przez ziemię przypadek zamknąłem, ale zaraz ją dodam do tego i będziemy mieli wszystko. Okay.
No i tak, no w sumie tak, mi się, jak popatrzymy na samą moc, no to wy macie dużo więcej mocy, ale znowu macie dużo więcej też killi, czyli jakby tak wasza tutaj jakaś tam przewaga w samym DKP, taka standardowa jest. Macie z całego KD, wszystkich królestw w waszym kampie, macie najwięcej siły, macie gdzieś 4. miejsce w KP, no ale macie najwięcej deadów. Już kiedyś coś takiego widziałem. Nie chcę mówić, na jakim królestwie to widziałem, ale już kiedyś tak widziałem, że deady nie szły równo z kapekami, że deadów było dużo więcej niż kapeków. Znam pewne polskie królestwo, które tak miało. Może wierzą, nawet myślę, ale było, że pewne polskie królestwo się tak miało i no teraz robią pewne zmiany, tak. No te martwi faktycznie są, no bardzo lubimy, jeśli chodzi o martwych, lubimy uzupełniać flagi, garnizony, rally i tak dalej. W poprzednim KVK, jeżeli się nie mylę, mieliśmy 250 milionów martwych, coś takiego, gdy inne królestwa miały 180, 190 maksymalnie, więc no faktycznie tych martwych mamy sporo. Wiesz, to też jest tak, że może przyjść do nas gracz, który ma tych martwych sporo, może przyjść gracz, który ma martwych mniej, aczkolwiek staram się to wszystko zmienić, żeby te wymagania były jak najbardziej dostosowane do wszystkich graczy. Skupiamy się teraz bardzo na KP. W przyszłym KVK planuję, żeby ten sojusz już miał ponad 200 bilionów KP, żeby to szło jakoś w parze. Mamy też już zorganizowaną grupę migracyjną do naszego królestwa. Na chwilę obecną jest to bodajże 15 osób i tam są osoby, które no, tak od 4-5 bilionów KP wzwyż. Okay. Więc myślę, że uda nam się przekroczyć tą barierę 200 bilionów KP, no i zbudować te silne królestwo, tak jak każdy zresztą chce. Powiedz mi tylko tutaj tak, jak przeglądam w ogóle wasze teraz tak kampy, już też przecież zobaczymy, że jak mówiłeś ogień i wodę, to wy naprawdę macie wyrównane to KVK. Macie z killami, z powerem, tutaj wiadomo, że troszeczkę gdzieś tam więcej powera, tam gdzieś troszeczkę więcej tych killów, ale moim zdaniem bardzo wyrównane. Zresztą nawet tutaj jakimkolwiek konfiguracji byście zagrali, czy nawet na Przesza, jakbyście byli sojuszem z ogniem, to i tak to KVK jest wyrównane i w sumie to dobieranie Lilith uważam, że dobrze im wyszło. Bo No, tutaj macie... Sam byłem zaskoczony, jeśli o to chodzi. No bo w kampie macie raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7 kadeków jest na każdy kamp. Dużo. Bardzo dużo i jest to bardzo ciężkie do zorganizowania. Też jako 2960 jestem liderem całego tego kampu i no, jest bardzo ciężko umieścić te 7 królestw w koalicji, gdzie są tylko 2 sloty na początku, żeby każdy miał te nagrody. Nie, dużo, bo to kurde jest, nawet potem jakbyście jakieś autarchy i tak dalej, to rozdzielić te 200, chyba tam był, ten chyba kto wygrywa, to chyba 240 zgarnia, czy 250, jak się mylę, to oczywiście mnie w komentarzach będą to mogli widzowie mi poprawić, ale mniej więcej chyba tyle i to rozdzielić na 7 królestw, kurde, ciężki temat. Trzeba byłoby patrzeć chyba w ogóle po DKP i KP na graczy, kto najwięcej po prostu zrobił i ta ekipa dostaje te autarchy. Nie przydzielać bezpośrednio dla królestwa każdemu jakoś oddzielnie, bo tu naprawdę nie, dużo KD, czy dużo KD macie. Tutaj właśnie jak takie dobieranie jest, Lilith powinna dawać dla powiedzmy no królestwa, które ma gwiazdę, albo nawet takiego, wiecie, przegranego kampu, powinny być więcej tych ogólnie autarch powinno być przy takiej ilości kadeków, nie? Chyba, a ilu jest u waszym KD tak mniej więcej takich, co masz, wiesz, że masz pewne, powiedzmy, nie wiem, 50-60 osób, które walczą na KVK i one są pewne. Ilu masz takich, powiedzmy, pewnych graczy aktywnych w KVK? Wiesz co, myślę, że jakby dużo się zmieniło od ostatniego KVK. W ostatnim KVK było to 50 osób, teraz dosyć zmotywowałem to jednak wszystkich. Ludzie zobaczyli, że wyrzucam każdego, kto po prostu no nie walczy. Myślę, że to będzie może koło 70-80, może więcej, jeżeli mi się uda. Wracając do kampów, największym problemem jest to, że faktycznie jest te 7 królestw, a jeżeli się nie mylę, to w koalicji nawet pod sam koniec jest maksymalnie 6 sojuszy, więc jeden sojusz nie dostanie gwiazdki, więc to też będzie dosyć problematyczne. Rozmawiałem już ze swoim kampem i ustaliliśmy, że po prostu ten, kto będzie miał najgorsze statystyki, no nie dostanie tej gwiazdki, aczkolwiek też składamy się tutaj nie tylko ze seedów A, bo są 2 razy A bądź 3 razy A, mamy 2 razy B, jest seed C i jest seed D, no to
Patrząc po tych seedach, ten seed D może być najgorszym, jeśli chodzi o statystyki. Może też będzie inaczej, zobaczymy, jeśli o to chodzi. Ale no, mówię, to jest nie fair w stosunku do tego jednego królestwa, więc Lilith powinien no, to zmienić całkowicie, że No tak. jeżeli jest 7 królestw, no to 7 slotów w koalicji. Ja ogólnie jak tutaj patrzę... A, poczekaj, nie, 3,290, już myślałem, że 3,090 masz w kampie. Moje stare kady, ale jak tak tutaj patrzę na te królestwa, to szczerze ci powiem, naprawdę mało tych. Przecież jakieś królestwa gdzieś tam jak przeglądam kawałka, to znam, a tutaj? W ogóle nie. W ogóle nie znam, nie? Jest to Podawami. strasznie zadowolony z tego sojuszu OKM, nie wiem czy widzisz lewym dolnym, jeśli chodzi o wiatr. To są osoby, Chińczyki tak naprawdę, ale tam No. są konta, które że maksują technologię, mają taki ekwipunek, wszystko jest w krytach, wszystko jest na levelu 5. Tak samo jeśli chodzi o formację, to jest, no, to będzie szalone, jeśli chodzi o raporty. Mówisz o KM, ale to mówisz o tych, co tutaj taki mają kropki pytajnik? Nie, ci Nie, na lewo, czekaj. OKM, myślnik OKM. A, czekaj, bo tutaj mam... A, to jest CK, wykrzyknik CK. I tu na dole potem jest V38V. Nad nimi masz te OKM, ten sojusz. A, tu jest, dobra, bo tak wczytuję mapę. Aha, okej. No, Chińczyki to mają tam głowę do biznesu, jeżeli chodzi o technologię. Nie no, ale to oni pewnie też mają jakieś KD, które mają... Oni też pewnie jakiś tam są niższy idzie. No ale to Chinole, wiadomo, wiążą swoją grę. Chińczyki potrafią być bardzo też hardkorowe w KV-ka, z doświadczenia. Tak. No ale nie, fajnie. Trochę się obawiałem o to, bo ten sojusz to z kropkami widzisz, to jest 1067. To oni też mają dosyć sporo mocy, nie pamiętam ile tam dosłownie mają KP, bym musiał spojrzeć na to wszystko, ale na początku, kiedy stworzyliśmy czat grupowy, oni byli tacy, że może zawalczymy, może nie, bo byli wściekli jednak o to, że jest 7 królestw. Oni chcieli jednak gdzieś tam 2-3 królestwa maksymalnie w kampie, ale ostatecznie udało się wszystko załatwić i są z nami w pełni, więc to też jest ok. Ciekawostką jest też w ogóle to, że w obozie ziemi, czyli naszych przeciwnikach, jest sojusz V38. Jest to sojusz, który zdradził nas właśnie w poprzednim KVK i oni Aha. są naszymi sojusznikami. No to ciao. No, a obóz ognia też jest sojusz 23 IW i to jest sojusz, na którym przeciwko komu walczyliśmy w poprzedniej KVK, więc tu 2 albo 3 KD, które z poprzedniego KVK są. No, jak To jesteście jest tam, zabawne. jesteście podobni gdzieś tam w idzie w kwestii dobierania, no to się nie ma co dziwić, że tak macie tutaj parowanie, nie? No Tak, tak. No. bo macie troszeczkę tutaj. Powiedz mi, jeżeli chodzi o wasze KVK, kiedy wy tą Z5 zaczynacie? W tym tygodniu jakoś, nie? W środę 17:10 czasu polskiego. 10, no okej, czyli macie tak w normalnej czasie i to na pewno wam to odda. Wasz kamp jest powiedzmy bardziej taki czasowo europejski, a może amerykański, a może jednak To jest, azjatycki. To jest super rozwiązane, ponieważ rozmawiałem z nimi w pierwszych dniach Mhm. i ustaliliśmy, że mamy 3 królestwa europejskie na te UTC plus 2 plus 3 i mamy jedno królestwo, które będzie trzymać gdzieś te UTC 5 i mamy reszta królestw jest po prostu UTC plus 7 plus 8, nie? Więc Aha, czyli nie jest tak źle. myślę, tu nie będzie downtime'u, tu będzie cały czas aktywność w polu. Aha, czyli coś tam się udało wam poskładać. No i Tak, dobrze. Tak. I dobrze to wygląda, bo to kurde, to właśnie tak byście mieli na przykład sam europejski, no to ten downtime jest u nas na przykład jest tak, że wtedy, kiedy my mamy największe puszowanie, to jest właśnie ten czas taki powiedzmy europejski. Tak, europejski. No tak, bardziej taki europejski, tak powiedzmy 17 plus, tak mi się zdaje, że taki jest nas jakby taki nie downtime, tylko prime time, a downtime właśnie się gdzieś tam zaczyna po tej 24 godzinie, bo wtedy to wiadomo, że Europa też pomału idzie spać, a Azjaci już śpią od paru godzin wcześniej, więc my akurat taki mamy downtime, a znowu nasz przeciwnik, który walczyliśmy z wodą, no oni mają taki prime time, bo tam bardziej Amerykańcy, wiesz, w tych godzinach takich zaraz po 24, nie? I to tak się tam nie do końca zgrało, nie? Śmieszne walki są, no. No, to jest takie przepychanie, kto więcej przepcha poprzedniego. Czy tak wyglądała Z5 na początku, że kto przepcha więcej w danego dnia, kiedy ma prime time, ten wygrywa KVK, no. Tam akurat, czy KVK, zonę. Tam akurat nam się tak udało wejść na tym.
Jak ogólnie oceniasz tą ziemię, jeżeli chodzi o waszych przyszłych przeciwników? Wiesz co, nie wyglądają wcale tak źle, jeśli chodzi o te statystyki. Też od razu w pierwszy dzień połączyli się w 2 sojusze, z tego co wiem. Aktualnie jeden ze sojuszów Ziemi kontroluje pierwsze miejsce, jeśli chodzi o killpointy, mają 482 biliony, więc no jest to sporo, będą walczyć na pewno. No, killpointy są zbliżone tak naprawdę, ale z tego co widzę, oni skupiają się na jednym sojuszu. My rozłożymy się na 4 sojusze i na 2 koalicje, więc tak naprawdę myślę, że jedna koalicja nasza będzie trzymać ich całą jedną koalicję, może nawet cały kamp, a plan już jest taki, że druga nasza koalicja będzie ich okrążać. Przede wszystkim chcę wykorzystać naturalną barierę, czyli rzekę, która po prostu tutaj jest. Są 2 mosty, mapę już mamy całą zaplanowaną, więc myślę, że tu nie będzie tragedii. No też jeśli chodzi o umiejscowienie fortów, to też będzie zależało od tego, kto pierwszy tą przełęcz zdobędzie. Mamy super graczy, mam nadzieję, że uda nam się to zrobić. Też chcę to zrobić dobrze pod kątem organizacyjnym, że jednak będzie ten marsze wspierające, tam Zenobie, Trajan, żeby te boosty były do tych jednostek, żeby to poszło jak najszybciej. No, mam nadzieję, że walka będzie jak najdłuższa, ale wygra na naszą korzyść. Zresztą jak każdy by chciał dla swojego królestwa. Jak tak przeglądam kadeki w waszych kampach, to on ma taki najwięcej w tym KVK, jeżeli chodzi o KPN, że tutaj są 2 takie królestwa, które się chyba najbardziej wyróżniają w tym KPM, bo 1-3-3-6 i królestwo 1-3-3-6 jeszcze jedno KD, kurde. 1-3-8-9, nie? Jest tam takim wyróżniającymi, są takie wyróżniające KD, jeżeli chodzi o KP. Widzę, że to nieźle wygląda. No pytanie też, wiecie, też ile tam siły mieliście, ile będziecie mogli też z farmami pomagać we filu lub też w garnizonie, to wam też, wiesz, inaczej robotę zrobi, nie? Tak, Jest no wart. na farmach skupiamy się w dosyć dużym stopniu, żeby jednak wspierały te garnizony, no bo po co tracić już ząpiące jednostki z głównych kont, kiedy można to wykorzystać dopiero w Kingslandzie, a tutaj farmami ich przepchnąć. Wiesz, ja nie rozumiem, że na przykład niektórzy walczą na przykład w Z5 po 4, 5, 6, 7 dni, gdzie te Z5, no może poza Brytanią, nie, nie mają sensu, żeby tyle walczyć w danej strefie, nie? To już lepiej przytrzymać i w Kingslandzie wpuszczać, nie? Bo tam jest o co walka, nie? Tu jest to mauzoleum burzy, ale to daje tylko 10% szybkości marszu, no. No. Może walczą po prostu o honor, ale no tak naprawdę to nie jest, 10% szybkości marszu to nie jest jakiś super buff. No dobra, no ale ty na przykład ty byś na przykład nie pozwolił na to, że na przykład powiedzmy, nie wiem, twoje królestwo drainuje się 7 dni w Z5, a potem w Kingslandy wchodzi na oparach. Nie poszedłbym na to. Te 2 dni jeszcze okej, no bo to jest jednak czas na spalenie tych wszystkich fortów i tak dalej. Ale 7 dni to jest stosunkowo za dużo, tym bardziej, że zrobiliśmy tylko jeden skip, bo chcieliśmy od razu iść w walki, żeby zgrało się to czasowo z naszą grupą migracyjną, która migruje po tym KVK. No wiesz, 3-4 dni w Z5 ja rozumiem, bo tam no przeważnie powiedzmy w sobotę się zaczyna, sobota, niedziela, w poniedziałek jeszcze coś tam się powalczy. Ten 4. dzień, no bo nie wiem, na przykład jak grasz w tajcy, no to wypadnie ci akurat fala, którą musisz zrobić ze względu na 7,5% ataku, żeby zrobić sobie z walk. Więc to jest kolejny temat, że to powiedzmy gdzieś tam te 4 dni jeszcze w miarę rozumiem. Ale jeżeli to miałoby być właśnie takie, wiesz, tydzień siedzenia, czy nawet 5-6 dni, to jest, mi się zdaje to już za dużo. Ja bym wtedy już sam stwierdził, że po cholerę te za nagrody lepiej się przygotować pod KL i tam pomóc razem z kampem i przycisnąć. Więc przypuszczam, że też byś takie miał podejście, jakbyście taką sytuację mieli w KVK. Ja ogólnie jak ostatnio właśnie tak przeglądałem Polskie Królestwa, zobaczyłem, że jedno z królestw ma taką właśnie sytuację, że w Kingslandzie im tam mniej szło, a w Z5 naprawdę ładnie walczyli. No to potem wychodzi, że ktoś tam, wiesz, walczy dłużej. I wyczaskuje się z Z5. To jest takie, no ja bym nie umiał w takim KD grać, w sensie nie umiałbym tak zagrać, a mi byłoby, źle bym się czuł z tym, że na przykład w Kingslandzie walczyłem dużo więcej niż mój koalicjant, a potem wchodzę w KL, przegrywam, ale koalicjant, który świeższy pomógł mi, a ostatecznie powiedzmy, bo mam lepsze KP i DKP, ja zgarniam gwiazdę. Ja bym się troszeczkę z tym tak średnio czuł, nie? Bo uważam, że tak tyle dni chyba walk w Z5 nie ma sensu, nie? No ale to jest takie moje podejście.
trzymanie tego przez 5-6 dni to rozumiem w momencie, kiedy ograniczamy te walki, ale tylko po to, żeby trzymać bastiony. Jednak te No bastiony tak. w piątce są też istotne, jeśli chodzi o No wiem. umiejętności tych Wiem, chłopców. wiem o co ci chodzi. No. Wiem o co ci chodzi, masz rację pod tym względem. Powiedz mi, wy jak sobie w ogóle radzicie też w Arce Ozyrysa? Bo ja nie wiem, czy nawet kiedyś nie trafiłem na 2960 w Arce Ozyrysa. Tak mi się coś zdaje, że kiedyś gdzieś tam walczyłem na 2960 Arkę. Ale nie pamiętam, czy to było jeszcze na 3080, czy na 2.7 czy jeszcze wcześniej, czy to było na ostatnim KVK KD, gdzie grałem 1.5.4. Ciężko mi jest tak adekwatnie do tego podejść. Ale jak wam w ogóle ta Arka wygląda? Jeśli chodzi o Arkę Ozyrysa, myślę, że wygrany, a przegrany stosunek to jest 60-40. Też walczymy na 2 sojusze na dwie grupy. W tej drugiej grupie idzie lepiej ze względu na to, że tam jest mniej osób, tam jest 19-20 osób walczy. Główny sojusz to tam około tych 30 składamy. Też staram się też to, bo teraz nie organizowałem Arki Ozyrysa, to robiłem moje R4, aczkolwiek następną Arkę Ozyrysa chcę zrobić już ja, bo jeden z R4 no niestety nie wziął pod uwagę nowych umiejętności, jakie doszły na przestrzeni ostatnich miesięcy. Ja też oglądając finały teraz Ligi Ozyrysa też uświadomiłem sobie, że korzystanie ze starych umiejętności nie ma sensu, ponieważ są nowe, fajniejsze. To Chcę prawda. też korzystać, zrobić całkowicie inny plan. Teraz opierało się to na tym, że po prostu, no stosunkowo każdy idzie do w swoim kierunku prawo-lewo, a teraz chcę po prostu przypisać grupy typu 3-4 osoby, które zajmują się typowo tym, typowo tym, typowo tym, żeby całkowicie to było dobrze zorganizowane i szczególnie jeśli chodzi o walki na midzie, bo te walki na midzie też myślę, że dobrze działają, jeśli chodzi dla nowszych graczy, czy dla graczy, którzy kupili konto, żeby nauczyć się walki w KVK, jak to działa walka w piłce, jak to działa z tym movementem. No te walki w piłce są czasem powerpoint. Ja ostatnio tak, jak robiłem w fale na 7,5% ataku, poszedłem gdzieś tam pograć do innego królestwa, jakby tak tam poszedłem pomagać. Nagle dostałem R4, że mogę stawiać marki, jak chcę, żeby balon był. Wiesz, no i postawiałem, zebraliśmy się, ale niektórzy kurde się nie słuchali, niektórzy się słuchają. Ale wiesz, no tak to wygląda, że te właśnie tak jak mówisz, że czasem niektórzy myślą bardziej, że grają jakby tak pod siebie niż pod królestwo. Niestety coraz częstsze to jest, że tak niestety ludzie grają bardziej niestety pod siebie, nie pod KD. Wiesz, jak ja takie coś widzę, to no, moje znaczniki są dosyć agresywne i mówię, idziesz albo cię zeruje. No, to jest czasem dobra motywacja, jeśli chodzi o to. No, czasem uda się stworzyć dobrą piłkę, czasem też idę do innego KD, jak widzę, że tam no, jest martwo też tak jak ty w twoim przypadku dostaję R4. W poprzedniej KVK zresztą tak było, że nie byłem liderem kampu na początku, bo też wróciłem do gry mniej więcej po tygodniu od rozpoczęcia KVK. I mój kamp po prostu nie chciał już walczyć, nie chciał organizować tych piłek, kłócili się. Wszedłem na ten czat, dodali mnie na czat dyplomacji, jeśli chodzi o kampa, przejąłem całkowicie obóz i to już wyglądało zupełnie inaczej. Nagle wszyscy zaczęli mieć chęci do walki, nagle zaczęły być dobre piłki. Krytykowali też moje piłki, bo na przykład walczyliśmy bodajże wtedy w ołtarzu. Oni chcieli zrobić jedna piłka na jedną piłkę i tyle. Ja zrobiłem jedną piłkę złożoną prawie z całego kampu, ale wtedy też byłem z nimi skłócony i zrobiłem swoją piłkę jako Królestwo 2960. Tą piłką obszedłem sobie ich dookoła, zaatakowałem ich od tyłu, to rozszarpało całkowicie piłkę przeciwnika i w ten tylko dlatego wtedy wygraliśmy ołtarz, nie? Takie bawienie się w dwie piłeczki. No tak, tu masz rację, jest coś takiego. To fajnie to ogarnęliście, że tak obeszliście, że tak powiem, przeciwnika. No bo tak kiedyś się grało, pamiętam jeszcze jak parę lat temu, że pamiętam, że to chyba na KVK1 jakoś testowaliśmy, że była wiadomo piechota i łucznicy zajmowali się na ołtarzach daną ekipą, a kawalerzyści po prostu byli przeznaczeni na jednej piłce, gdzie obchodzili naokoło ten ołtarz, żeby tylko po prostu dojechać i dobijać, wiesz, ci co wracają, albo te niedobitki, po prostu byli uzależnieni od tego, żeby gdzieś tam być przy tym pasie i podciąć, żeby nasi mogli z tym pierwszej grupie przepchać, powiedzmy, temat związany z ołtarzem, nie? Żeby tam się zameldować, więc nie, fajnie, że macie pomysły po prostu na jakąś tam grę,
prowadzenia tego KD i nie myślicie tylko o odbębnić swoje i nara, nie? Po prostu macie jakieś tam pomysły. Jak strategia nie działa, no to trzeba kombinować i robić coś innego. Nie ma sensu brnąć w to samo ciągle. No to niestety to jest brutalne, ale taka jest prawda. No, nieraz czasem ludzie tego nie rozumieją, o co chodzi w balu, tłumaczysz jak kozie po wozie, ale no w pewnym momencie już jest taka linia, że podziękujesz pewnie jakimś graczom, albo dostają, nie wiem, bilet, bo no nie zrobili swoich wymagań na KVK, nie? Pewnie taką sytuację miałeś też, nie? Że Tak, też, że ludzie mieli problem tam z ogarnięciem paru kwestii, nie? Ja już od samego początku, praktycznie przed KVK już napisałem, że albo robią te wymagania, albo się żegnamy i już mogą kupować paszporty. To bardzo trudne są, jeśli chodzi o nas wymagania, żeby to utrzymać się tutaj. Jak wam wychodzi w ogóle mobilizacja w sojuszu? Jak wy tam pchacie to? Jaki najlepszy może best mieliście? Jak to wygląda? Aktualnie jesteśmy w tej najwyższej lidze i walczymy przeciwko 489, więc oni to wiadomo, no cisną tutaj nieźle, mają 96 tysięcy punktów. My z punktami 25 tysięcy jesteśmy na 7 miejscu, aczkolwiek no nie wszyscy jeszcze robili, mamy też MG, też nie chcę, aby ludzie pushowali przez te swoje speed-upy, żeby nie marnowali tego przed walkami, lepiej jednak to zostawić na leczenie niż wydawać na durne MG, skoro tak czy siak będą walki i te punkty podskoczą. No tak, to prawda, no bo teraz to tam macie właśnie takie free MG, nie? Jak Tak, już jest darmowe, wszystko wysłałem. No darmowe z limitem na pierwszym etapie, żeby no nie trenowali. W Formule 1, jak pamiętam, jak kiedyś tak przeglądałem, tak już odbiegając różne tam taktyki i też właśnie jak ludzie tutaj mają, jakby tak powiedzieć, swoje taktyki, no każdy wiadomo stara się tak dopasować pod gracza, tak samo jak tam powiedzmy w tych wyścigach też potrafią pasować pod gracza. Tak samo w różnych królestwach, tak właśnie w MG staracie się pewnie dopasować też, żeby właśnie najlepsi gracze, którzy wam pomagają w KVK, tak jak powiedziałem na starcie, no dostawali jakby takie najlepsze rzeczy, tak, żeby tych dowódców jak najlepiej ich wesprzeć w tym rozwijaniu, żebyście wy też mogli być jakieś tam, lepiej się zaprezentować, wiesz, na skali całego kampu, nie? Wiesz, co chodzi mi, że macie Opena, że wy też macie swój garnizon, swój rally, też tam inwestujecie w danych graczy, żeby oni się rozwinęli. Dlatego tak potoczyłem też formułę, bo tam też tak starają się dla jednostek jakoś to rozwinąć. Wy staracie się, mi się zdaje, że zrobić też to samo, no ale wiadomo, jak jest KVK, no to lecimy tak typowo w temat Opena, no bo z drugiej strony kontrola, no i zakontrolujesz to, kiedy to są walki. Kurde, nie ma szans, no. No niestety. No nie, to nie ma szans, nie. Przeważnie gracze, którzy są open field bardziej niż garnizon lub też rally, przy takich właśnie MG Free korzystają, prawda, więc to jest logiczne. My też tak mieliśmy teraz. Ja tam chyba drugie miejsce nawet zająłem. Też wybrałem sobie dowódcę, którego tak, wiesz, ja nie potrzebuję, no ale dobra, mam dobrą deltę, no to tego Subotaja, tam się może tego tyle z biegiem czasu zrobi, wiesz o co chodzi. No i jakiś to rally gdzieś tam się będzie miało jakby co, nie? No bo tak też tak to działa, nie? Przy dobrych wiatrach poszłoby jakoś to MG ustawić, no bo walki są w środę, a event z tym zabijaniem podczas MG no jest trochę później, no ale jednak lepiej to zrobić darmowe niż potem, bo jednak jest tak, nie? No, walki mogą się przyciągnąć, to wiadomo. I na pewno zresztą się przyciągną. Wy macie walki w środę, my mieliśmy w czwartek pierwsze walki, więc wiesz, ja miałem MG, piątek, sobota, wszystko pod MG, wszystkie kill pointy, tak. Więc też inaczej na tym, nie? Często też jest to, że pojawiają się dopiero ci MG wojownicy, że śpią podczas tej środy, czwartku, a budzą się piątek, sobota, żeby te MG sobie zgarnąć i takie osoby na starcie mają do mnie do widzenia, bo... Nieraz tak jest, nieraz tak, że niektórzy czekają właśnie na to i wtedy palą wszystko i wroty i lecimy po prostu, tak, no w niektórych królestwach i niektórych
A wiem, że tak jest i to ludzie też o tym właśnie pisali i pamiętam kiedyś tam rozmawiałem z jakimś królem też właśnie mówił, kurde, nie było ich cały czwartek, trzeba było walczyć, a nagle w piątek goście się logują w nocy, gdzie mamy downtime, nie? I nagle grają, nie? No, to jest klasycznie. Miałem takie przypadki w poprzednim KD właśnie, że mieliśmy ten downtime, tak jak faktycznie mówisz, i nagle przychodzi ci taki wielorybek, wychodzi 5 marszy w pole, rzuca się samemu na tą piłkę przeciwnika tylko po to, żeby te punkty zgarnąć. Mm. U was ogólnie indywidualnie dużo takich max techów macie na KVK, jeżeli chodzi o wasze królestwo? Jeśli chodzi o moje królestwo, myślę, że 8-9 osób na chwilę obecną, ale Okej. to też ciężko mi się przekonać, też dużo osób dopiero migrowało, to jest nasze pierwsze KVK tak po No tak. renowacji, że tak to powiem. Mm. Też Nie, puściłem rozumiem. ich na głęboką wodę przez to, że to było ciężkie poprzednie KVK, te dużo martwych, dużo jednostek żeśmy stracili, dużo speed-upów, dużo surowców, a jednak jeden tylko skip i mówię, lecimy dalej, bo to nie ma sensu siedzieć w tym królestwie. Mhm, mhm. Okej, no ale to bardziej masz taki garnizon rally, open graczy, którzy tego gdzieś tam max TH inwestują? Czy to jest, czy nie wiesz? Tak, jest tutaj, mamy garnizon, mamy rally, sam też inwestuję w technologię sporo. Mhm. Też co do technologii też bawi mnie ta technologia, tak, że jednak 430 tysięcy jednostek w jednym marszu już zobaczymy w samej ząpiące. Mhm. Czy ty też jesteś już na nowej technologii, czy... Nie, właśnie ja Nie, nie byłem na ostatnim takim zapisie, gdzie my byliśmy, więc wy jesteście już chyba w drugim zapisie, gdzie była już nowa technologia na Heroic Anthem. Pierwszy jesteśmy. bo Pierwszym? My się, Okej. my się rejestrowaliśmy na inne KVK. Dobra. Wtedy był update i od razu zmieniłem na Heroic Anthem. Dobra, racja. No i w sumie dobrze. No nie, wiem, czytałem, oglądałem różne tam informacje, czytałem też, często pisałem z Bile GT. To jest taki youtuber chyba z Chin albo z Korei, już nie pamiętam, ale Azjata. On tam, jakby tak powiedzieć, robi takie różne ciekawe informacje dotyczące giru, eventów, takie, wiesz, fajnie to przelicza. No i właśnie on mi mówi, że ta technologia, jak tam dostaliśmy pierwsze wytyczne, jak ta technologia wygląda, co kosztuje, że tam w ogóle może być taka sytuacja, że jeszcze wiesz, jak ktoś pokombinuje, że w 6 marszy to wiadomo, że będzie w Z5, ale tam pamiętam, że ktoś tam pisał jemu, że jeżeli dobrze pokombinuje się, to może nawet 7 marszy w Z5. Nie wiem, czy to jest prawda, bo nie wiem, ile tam dzieli tej siły. Wiem, że też Leo z 1.09 też mi tam wspominał, że może pokombinować nawet ze 7 marszy na tej nowej technologii KAW, ale no tutaj nie mam takiego potwierdzenia, nie mam danych, to są tylko takie, mi się zdaje, wiesz, domysły niektórych graczy. No ale nie wiem, powiedz mi, dałoby się na te nowe technologie, już tam jesteś, wykręcić powiedzmy 7 marszy, nawet jak spędujesz. Jestem jakby przed 6 marszem, ale no trzeba to wszystko polevelować na level 10, żeby pójść dalej. Też praktycznie idę tylko w kawalerię, bo moja konto to jest czysta kawaleria plus jeden marsz piechoty, więc idę tylko i wyłącznie w kawalerię. Kupiłem wszystkie pakiety, jakie dosłownie były, codziennie. No i jestem przed tym 6 marszem, zabijam też teraz tych barbarzyńców, są jeszcze te bastiony. Wydaje mi się, że ten 6 marsz jest faktycznie realny bezproblemowo, aczkolwiek idąc po 7 raczej bym się zastanowił, żeby jednak zrobić technologię pod PZ niż 7 marsz. A jak tam wygląda temat tego Heroic Anthem, jeżeli na przykład powiedzmy chcę mieć piechotę, łuki i kawalerię na full, nie? Ale na przykład no nie chcę inwestować w maszyny oblężnicze, to mnie jakoś ogranicza w pójściu dalej w inne talenty, czy nie? Czy mogę w ogóle maszynę, powiedzmy, czyli inżynierkę odpuścić, nie pakuję tam w ogóle kryształów? Jak to wygląda? Ja jestem w stanie to odpuścić ze względu na to, że mamy te pierwsze technologie, tak jak było, że są te łuki, piechota i tak dalej, jest potem szybkość oddzielnie, ale na przykład już mamy wezwanie do broni jedynka jako trzecia technologia w kolejce i żeby ją odblokować wystarczy jedna technologia, jeżeli się nie mylę, albo na trzeci, albo na 5 level. Nieważne jaka, po prostu wystarczy, że to się zrobi i odblokowuje się reszta technologii. Tak samo jest już dalej, gdy są już te typu obrona, atak do na przykład... No wiem. Tak samo wystarczy, żeby zrobić na przykład teraz większe obozy, to wystarczy, że jedną z technologii zrobię na poziom 8.
No, czyli wychodzi na to, że jednak w jakiś tam sposób są ograniczenia na tą technologię. Tak jak słucham cię, tak mi się układa, że dobra, robię sobie kawalerię, łuki i piechotę tam powiedzmy 10/10, olewam jednostki obleżnicze i lecę dalej na przykład z technologią. No ale z tego co mówisz, to tam trzeba jakiś pułap osiągnąć, żeby w ogóle móc iść dalej, czyli jakby tam się odblokował, wiesz, stage, że bez maszyn obleżniczych mogę tam robić, nie wiem, atak, PZ czy cokolwiek innego, nie? Znaczy, no tak jak mówię, tutaj akurat technologia od większych obozów jest typowo przed już 6. marszem i jest wyraźnie w niej napisane, że żeby ją odblokować, bo jeszcze nie mogę, muszę dowolną z umiejętności w technologii poprzedniej ulepszyć na poziom 8, więc nie trzeba robić reszty, jeżeli konto składa się tylko i wyłącznie na przykład z piechoty, łuków czy kawalerii, można iść typowo w jedną technologię i nie wydawać kryształów na inne głupoty. Więc to jest plus. Powiedz mi taką jedną rzecz. Jeżeli tam masz do wyboru, powiedzmy, runę, a to szybkie wracanie znaczy instantowe, jak dobrze pamiętam, wracanie marszu do zamku, które będzie lepsze? Runa chyba, nie? Wydaje mi się, że runa, ten szybki powrót, no to też kosztuje klejnoty, też to jest typowo dla tych wszystkich wielorybów. Nie pamiętam ile klejnotów to jest ten powrót. Aczkolwiek chyba wolałbym runę, bo żeby zdobyć runę, to jednak muszę użyć teleporta, potem znowu gdzieś się wcisnąć, żeby ktoś mi nie zabrał spota. Raczej runę bym wolał niż wracanie tymi marszami. Te marsze tak czy siak martwe już szybko wracają dosyć. Ciekawe, jak czy ta runa pojawia się wtedy, na przykład jak jestem zamkiem między innymi zamkami, przygotowuję się do danego pasa, ale chcę użyć runę, a tu nagle wskakuje mi komunikat, nie możesz, nie masz miejsca. No, się nie zdziwię, jeżeli tak faktycznie będzie, może tego nie przemyśleli. Teraz wiem, jak Karuaka sobie tam chciałem bo jeszcze teleportowałem, przygotowałem do przełęczy i Karuaka chciałem sobie odpalić tego, czy Kohara, przepraszam, żeby go porobić, no ale nie mogę, bo jest dużo kątką mnie i tyle, nie da się. Sorry, Gregory. One są ograniczone z tego co widzę, że można pojawić tylko 2 runy dziennie, więc może gdzieś tam pomiędzy miastami to się ściśnie. Też będzie trzeba to jakoś zorganizować, bo bez sensu, żeby każdy wywalał te runy, żeby jednak 2-3 osoby maksymalnie użyły sobie w tym samym czasie 3 różnych run. Wtedy weźmie sobie każdy to, co będzie potrzebował, tam nie wiem, PZ, szybkość leczenia, czy atak i obronę, kto tam będzie wolał. I bo bez sensu spamić na całej mapie, żeby to jednak zgrać czasowo, że kiedy wygasają kolejne te runy, które już ktoś przywołał, żeby kolejne 3 osoby przywołały te same runy. No tak, można wziąć pod uwagę. Czyli w sumie, jeżeli ja przywołam runę, to inni też mogą z niej skorzystać. Chyba tak, nie wiem czy gdzieś to jest napisane, czy nie. O, dlatego pytam, bo właśnie nie wiem. Możemy, nie wiem, nie jestem jeszcze na tym etapie, ale jak się dowiem, to chętnie napiszę. Możliwe, że to jest tylko, no bo jednak to jest technologia typowo dla ciebie, to nie jest technologia dla całego królestwa, więc może tylko ty możesz tego użyć. Okej, czyli kumam wszystko. Dobra, mi się zdaje, że pomalutku kończymy, bo już tu nagraliśmy. Powiedz, Matik, coś tutaj chcesz powiedzieć widzom a propos swojego królestwa, jakoś ich tutaj zachęcić, coś powiedzieć ciekawego, żeby, nie wiem, zachęcić, żeby częściej odwiedzali 2960, może tam zmigrowali, może znajdą się jakiś gracze, którzy z Polski chcą migrować akurat do was i też powalczyć, bo u nich na przykład jakieś tam KD źle się dzieje. Często tak bywa. Co, przede wszystkim chciałbym zaprosić, może nie wszystkich, że tak powiem, ale myślę, że 5 osób z Polski jestem w stanie przyjąć, żeby jednak utrzymać tę strefę czasową poprawną. Przede wszystkim skupiam się na osobach, nie musicie mieć garnizonu, nie musicie mieć rali, żeby po prostu chodzi o aktywność w off-sezonie, w sezonie i żebyście w tym polu walczyli. Zależy mi na wojownikach, nie farmerach, jednak to jest gra strategiczna, gra wojenna, więc zapraszam, moje priv jest zawsze otwarte, jestem aktywny cały czas. Jak słyszeliście, jeżeli chcecie zobaczyć, z czym 2960 się je i jak im tam wychodzi, no to piszecie do Matixa lub też do któregoś z R4. No i się dowiadujecie, czy jesteście, czy spełniacie, może tak to nazwijmy, wymagają Królestwa tutaj 2960. Więc mi się zdaje, że fajna opcja. Jeżeli ktoś chce, no to piszcie tutaj do Matixa pewnie w grze lub też, tak jak powiedziałem wcześniej, do innych R4. No i pewnie przeanalizują wasze konto i powiedzą chłopaki, czy
pan się nadaje lub też pan się nie nadaje. Dokładnie. Więc mi się zdaje, że spokojnie będziecie mogli tutaj podziałać. Dzięki wielkie Matix za odcinek, że udało nam się zgrać i nagrać to, i to bardziej, że już jest troszeczkę dość późna godzina. No i co, no powodzenia na KVK, powodzenia na teraz z waszej Z5. Jak będę miał chwilkę, to na pewno będę przeglądał, bo staram się tam Polskie Królestwa śledzić, ale no nie mogę przez cały czas siedzieć i wiedzieć od stóp do głów, jak wygląda Z5, no chyba, że ktoś z R4 albo R5, wiesz, na bieżąco mi pisze, słuchaj, to u nas jest tak, albo na przykład linkuje, patrz, bo się teraz coś dzieje, wiesz, wtedy mogę sobie popatrzeć, oglądnąć i tam wyciągnąć wnioski. I na przykład tam się loguję na 2-3 godzinki, widzę to, co widzę, a potem się okazuje, że ktoś mi pisze, że to było totalnie inaczej przez pół dnia. No, aż takim, wybaczcie, jasnowidzem nie jestem. więc Śmiało napiszę, co się dzieje, więc będzie miał No, na bieżące informacje. no, więc fajnie, że tu Pierwszej ręki. Matix daje nam pewne info i będziemy mogli sobie to też fajnie przeanalizować bez jakichś tam większych problemów, żeby potem nie było, że coś jest nie tak, nie? No i to, dzięki widzowie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał, lajkujecie, subujecie, komentujecie streamki, za niedługo częściej się będą pojawiać, zresztą to jak odcinek się tutaj wyjdzie, to już będzie po streamie związany z ołtarzem, ale będziemy na pewno przed PAS 10, PAS 7, przepraszam, PAS 10, PAS 7, a potem oczywiście Kingsland, więc do zobaczenia, trzymajcie się, elo, hej!